Hej, tu Sysia, witajcie na kanale Red My Lips Art. Zapraszam Was na kolejny tydzień makijaży. Dzisiaj zajmiemy się paletką Nomad Greek Odyssey, grecka Odyseja. Paleta inspirowana starożytną Grecją. Otrzymałam ją od marki Nomad w prezencie, takim niezobowiązującym, jako taka paczka PR-owa, ale wiecie, że uwielbiam pracować niszowymi markami i bardzo chętnie nagram właśnie dla Was dzisiaj taki odcinek. Także paletka w środku prezentuje się w ten sposób. Mamy tutaj 18 cieni, one są podzielone na pół, mamy jedną połówkę 9 cieni błyszczących i 9 matowych. Ogólnie kolorystyka jest taka morsko-niebieska, ale mamy tutaj też jakieś takie fajne smaczki, typu taki bardzo ciemny fiolet, mamy róż, mamy złoto, mamy szałwiową zieleń, mamy troszkę srebra, mamy szarości, mamy biel, więc wydaje mi się, że oprócz monokolorystycznych makijaży da się tą paletą zrobić znacznie więcej. Uważam, że ta kompozycja jest prześliczna, taka bardzo harmonijna, ale no aż ciągnie gdzieś tam w kierunku tych kolorków takich fajnych do przełamania. Podoba mi się kompozycja pod tym kątem, że mamy zarówno takie bardzo ciemne odcienie, którymi możemy przyciemnić sobie makijaż, mamy też ciemne błyski, ale mamy też coś rozjaśniającego, mamy jasne błyski przejściowe, kolorowe, no także myślę, że dużo ciekawych rzeczy da się zrobić. Co więcej, w kolekcji pojawiły się również dwa produkty do policzków. Tutaj mamy zmieniający pH róż, który wygląda w ten sposób w ogóle, jak taka galaretka, po prostu prześlicznie. Także na pewno sobie przetestujemy w którymś z makijaży. I mamy rozświetlający balsam. To jest taki kremowy rozświetlacz z taką piękną różowo brzoskwiniowo-złotą perłą, no też jest przepiękny, także wkomponujemy je w jakiś makijaż na pewno. Także zrobimy sobie dzisiaj aż 6 makijaży tą paletką i na koniec odcinka opowiem Wam, jak mi się tą paletą pracowało, jakie są plusy, minusy, jak się pracuje właśnie tymi formułami, czy są spoczko, czy nie. Także jeżeli macie ochotę zobaczyć parę ciekawych inspiracji na makijaże tą paletą albo po prostu podobną kolorystyką, to zachęcam Was serdecznie do oglądania. Dziś mam ochotę na te biało-czarne klimaty, więc zrobimy sobie biało-czarny makijaż. Dzisiaj jako bazy używam sobie takiej beżowej kredki z Glam Shopu zastygającej i zaczynam sobie cieniem Nostos, czyli tą średnią szarością i zaczynam sobie budować załamanie powieki. Dołożę tylko troszeczkę tej kredki tutaj. Przegapiłam to miejsce i troszkę sobie wyciągam na zewnątrz. Pędzelek to jest Glam Shop z tego zestawu. To jest bardzo ładna szarość, taka czysta szarość. Ani nie idzie mocno w niebieski, ani nie jest taka typowo taupowa, szaro-brązowa. To jest taki klasyczny szary. Na tej beżowej bazie wręcz wypada leciutko oliwkowo. Zmieniam pędzelek na taką średnią kuleczkę i cień Olympus i buduję sobie zewnętrzny kącik Olympusem. To jest taki już idący prawie w czerń, ale to nie. To jest taki ciemny szary. I łączę tutaj z tą jaśniejszą szarością. Wracam sobie do pędzelka poprzedniego i ładnie tutaj blenduję sobie ten kącik. Czyli wiecie, teraz jak sobie pomyślałam, to chyba bym chciała tutaj na całą powiekę tą szarość nałożyć tak delikatnie, więc dokładam sobie jeszcze tutaj. O, tu może być trochę mocniej zbudowana, ale tutaj ta powieka też niech sobie będzie lekko szara. Schodzę sobie tym ciemnym Olympusem na dolną powiekę. Przechodzę z powrotem do Nostos, czyli tego średniego, szarego. I jedziemy dalej tutaj sobie. I ten wewnętrzny kącik zaznaczam sobie tak, jakbym chciała milimetr pod kącikiem. Widzicie, o co chodzi, nie? Zajmę sobie tu taką przestrzeń, gdzie będę chciała nałożyć biel. No i tak sobie dopracowuję, dokładam, doblendowuję cały ten look. Tutaj sobie troszeczkę jeszcze przyciemniłam tym ciemniejszym cieniem, żeby zrobić sobie takie bardziej wyraziste odcięcie, ale chciałabym mimo wszystko, żeby wszystko było ładnie tutaj, wiecie, rozproszone, rozblendowane. I teraz biorę sobie cień Atena i tą Atenę nałożę sobie na dolną powiekę, tutaj na środek. I błysk zostawię sobie tylko na dolnej powiece, bo podoba mi się ta taka czystość tego matu. I osobiście widzę tutaj jeszcze odrobinę czerni, więc chciałabym sobie pogłębić jeszcze ten makijaż czarną kredką po prostu. Tak, żeby po prostu, co to w ogóle za profesjonalizm. Tutaj sobie w kąciku trochę bym chciała dołożyć i jeszcze raz rozetrzeć pędzelkiem i delikatnie w zewnętrznym kąciku na linii rzęs
Też sobie troszeczkę to pogłębimy. No i jakby kluczowy element tego makijażu to ma być biały wewnętrzny kącik. Najwygodniej mi będzie zacząć sobie od jakiejś białej kredki albo eyelinera, bo po prostu wtedy ta biel będzie taka bardziej odcięta. Więc temperuję sobie białą kredkę i nakładam sobie w kąciku, tak żeby tutaj była taka wyraźna linia, wyraźna granica. Myślę, że w tym wypadku mogę sobie też polecieć trochę na linię wodną i w to będę pakować Pegasusa. Mam tutaj skoczny pędzelek i wklepuję. Widzę, że bardzo fajny jest ten cień, bo troszeczkę jakby kruszy się w opakowaniu. Widzę po prostu, że jest taki miękki, że jest kremowy, że to nie jest taka kredowa biel, tylko jest taka fajna kremowa, dobrze napigmentowana. No, nice. I myślę, że mamy to. Przyczerniam sobie rzęsy i wykańczam make-up. I skończony make-up prezentuje się w ten sposób. Postawiłam na minimalizm zarówno jeżeli chodzi o włosy, jak i o ubranie i wydaje mi się, że no fajnie tak nowocześnie ten makijaż wygląda. To jest taki, wiecie, w zasadzie taka klasyka, tylko że ten kącik robi coś takiego, co przyciąga delikatnie uwagę. Nie mogłam dopasować koloru ust, ale jak zwykle błyszczyk z Hintora przyszedł mi na ratunek. Te błyszczyki po prostu ratują mnie bardzo często, kiedy nic nie pasuje na te usta. Więc chłodniejszy nudziak na ustach, ale jakby policzek zrobiłam w takim ciepłym klimacie. Mam też delikatne piegi, taki ciepły róż, także taki miszmasz, ale makijaż bardzo mi się podoba. Także kolorową paletę otwieramy szarym makijażem. Bo do mnie to woła ta piękna oliwka błyszcząca. Chciałabym, żeby ona była głównym bohaterem dzisiejszego makijażu. I zrobimy to sobie w formie, jakiej dawno nie stosowałam. I zacznę sobie cieniem Olympus, żeby stworzyć kształt, który chcę. I chcę, żeby ten makijaż był w takiej formie koła, taki zaokrąglony, żeby on był graficzny, ale żeby on był w formie takiej, nie wiem, fasolki. Więc rysuję sobie taką fasolkę. Takie kółeczko, taką pandę sobie robimy. No i okej, mamy wstępnie ten nasz kształt. Trochę sobie go będę tutaj blendować do środka, więc wzięłam sobie kulkowy pędzelek z wczoraj. Wezmę sobie ten turkus Peloponnes i jeszcze raz będę sobie tutaj wszystko rozcierać dookoła, ale połączę właśnie sobie teraz szarość z tym turkusem. Przepiękny jest ten turkus, taki morski odcień. Mało jest turkusów w paletach, słuchajcie, nie wiem. Kiedyś to był po prostu tak popularny kolor. Wszyscy kochali turkusy, a teraz to bardzo rzadko. No i jak sobie tak tutaj to wszystko загruntowałam, roztarłam, to troszeczkę schodzę sobie tym turkusem do środka powieki. To wbrew pozorom jest naprawdę prosty makijaż. Jak już zrobimy sobie te kółeczko tutaj, to naprawdę szybko to idzie. I wracam sobie jeszcze raz do tej szarości, żeby jeszcze wszystko tak fajnie połączyć. Po prostu blenduję sobie tak ładnie te dwa kolory. Ogólnie tutaj nie ma złego kształtu. Możecie sobie zrobić bardziej okrągły, możecie sobie zrobić bardziej taką fasolkę, czy coś takiego wydłużonego, wyciągniętego. Ja mam ochotę na taką pandę, dosłownie taką pandę. I teraz na to nakładam sobie ten oliwkowy Elion. O, piękny. I zaczynam oczywiście sobie tutaj od środka, żeby ten środek wypełnić, ale będę przechodzić też delikatnie na boki tutaj, żeby to wszystko mi się ładnie stopiło ze sobą. Chyba autoportretem robiłam kiedyś podobny makijaż i wydaje mi się, że paletką w Moro. Ten sam kolor nakładam pędzelkiem, tak żeby bliżej tutaj podjechać pod krawędź. Na środek chyba dołożę sobie jeszcze odrobinę Gai. Też jest taka zieleń troszkę bardziej szałwiowa, miętowa, żeby jeszcze ten środek delikatnie rozjaśnić i wzmocnić ten blask. Wow, ładne to. Aż tak foliowo to wygląda. Ta Gaja jest piękna, jak folia. Wow. Ale to ładne. No i słuchajcie, tyle. Tuszuję rzęsy. I tak się prezentuje skończony makijaż. Zostawiłam go z takimi bardzo jasnymi, bladymi ustami, żeby cała uwaga skupiała się na oczach. Na linię wodną dołożyłam troszeczkę takiej morskiej konturówki, tak żeby trochę domknąć to oko, tak jakby czegoś mi brakowało, a teraz jest taki kompletny ten makijaż. Więc no mega mi się podoba. Przepiękna jest ta zieleń tutaj, przepięknie ona się mieni. I sama forma jest bardzo oryginalna. Często się boimy takich rzeczy, ale to naprawdę wygląda mega, mega intrygująco. Wyszło tak trochę edytorialowo, ale
trochę retro, trochę grunge'owo. Mam dzisiaj bardzo cute pomysł z użyciem Afrodyty. Na początek baza, jak zawsze. I zabezpieczę sobie na początek tutaj okolice pod łukiem brwiowym, bo będę nakładała dużo błysku. I lecimy sobie, słuchajcie, z Afrodytą, czyli tym pięknym różowym kolorkiem na całą powiekę. Tak może nigdy Wam o tym nie opowiadam, bo dla mnie to jest takie mega instynktowne, ale zawsze zaczynam po prostu całym palcem, tak wiecie, na całą powiekę, ale jak się zbliżam do załamania powieki, to trochę sobie ten palec przekręcam, tak żeby nie zrobić sobie, no bo tutaj mam dużą powierzchnię, ja nie chcę sobie zrobić takiej plamy bezkształtnej, tylko chcę, żeby ten cień był nałożony w kształt oka, dlatego tutaj sobie jadę całym palcem, a tutaj sobie lekko, bardziej tak końcóweczką i takimi wklepującymi ruchami coraz wyżej ten kolor przenoszę i on, zobaczcie, od razu jest rozblendowany, nie? Nie ma takich pociągnięć, takich plam. Jest bardzo dużo takich detali w naszej pracy, w makijażu, na które nie zwracamy uwagi, a one mają duże znaczenie. Zwykle uczę takich rzeczy na szkoleniu, bo wtedy widzę konkretnie kto co robi, jak i na przykład, że tutaj można inaczej coś zrobić, jakąś inną technikę zastosować. A tak to ciężko przez komputer, że tak powiem, wszystko opowiedzieć. Jeżeli interesuje Was takie szkolenie indywidualne, to zawsze na dole w opisie macie informacje, w razie czego możecie też do mnie napisać i tam podpytać się o wszystkie kwestie. No my jedziemy dalej z tematem. Tutaj na dolną powiekę sobie nakładam. Ten kolor jest zarąbisty, po prostu uwielbiam. I teraz sięgam sobie po ten jaśniutki, taki brzoskwiniowo-żółty cień. Blenduję sobie te krawędzie jeszcze wyżej, właśnie tym żółto-brzoskwiniowym. I żeby było tak różowo-różowo, to weźmiemy sobie chyba jeszcze kredkę różową na linię wodną. O, chyba tłumacz. Chyba za mocna. No, chyba nie chcę tej, bo jest aż taka neonowa, że mam wrażenie, że trochę odwróci uwagę od tej Afrodyty. To może pójdziemy w Glam Shop elektryczny fiolet. Ona jest też taka lekko metaliczna. Domknie mi ten makijaż, ale tak nie będzie aż odwracać uwagi. I teraz będziemy przechodzić sobie do fun part, ale muszę sobie delikatnie wyrównać tej okolicy skórę. Wyrównałam sobie cerę, ale okazało się, że eyeliner, którego chciałam użyć, taki baby pink, totalnie mi zasechł, jest totalnie już twardy, dlatego zrobię sobie swój własny customowy. I zacznę sobie od tej farbki od Danessy Myricks. Mówię farbka, ale to jest w zasadzie taki eyeliner. Już mi się kończy, muszę niedługo kupić kolejny. I czy mi nie zasechł ten różowy? Tu mam z Affectu taki eyeliner, więc użyję sobie trochę tego i zmieszam po prostu oba. Powstał mi taki kolor. Może jeszcze o ciupinkę go sobie rozjaśnię. Okay, mamy idealny odcień Bubblegum. I teraz będziemy malować sobie kwiatuszki. Najlepiej użyć sobie do tego, no oczywiście jakiś pędzelek może być. Ja sobie chyba użyję takiej sondy do robienia paznokci. Mam taką z większymi kropeczkami, kuleczkami. I słuchajcie, olśniło mnie, jak przeglądałam ostatnio moje stare po prostu pomysły na makijaże. Weszłam sobie na swojego Pinteresta i tak wiecie, poskrolowałam trochę i tam właśnie był taki makijaż z czerwony cień i takie różowe kwiatuszki. Mówię, wow, ja chcę taki make-up. Generalnie żadna filozofia, po prostu rysujemy sobie kwiatki. I to są dosłownie takie, wiecie, 4 albo 5 pociągnięć sondą. No bo takie krzyżyki mi trochę powychodziły z tej strony. Boję się, że jak dam 5 płatków, to taki blob mi z tego wyjdzie. No ale spróbuję 5. O, w sumie to nawet ładne. No dobra, to robię 5. Jednak tą mniejszą sondą. Ogólnie sobie możecie namalować co chcecie. Serduszka, gwiazdki, whatever. Może na powiece też spróbuję coś tutaj zmalować. O nie! Popsiułam. Niestety tego bloba tutaj to ja muszę usunąć, bo za bardzo mi się rozmazał. No i moim zdaniem jest prze-cute, więc nakładam sobie maskarę i mamy skończony look. Wykończyłam go ciemnymi ustami, po prostu aż się prosiło o jakiś taki mocniejszy akcent. Oczywiście możemy zrobić sobie nudziakowe, delikatne usta, czy jakieś różowe i mieć taki sweetaśny, barbiowy dosłownie makijaż, a możemy pójść takie właśnie troszeczkę ciemniejsze i zrobić sobie coś bardziej charakternego. Także to już wszystko zależy od Was. No moim zdaniem makijaż jest mega uroczy, mega cute, bardzo prosty tak naprawdę, bo nałożenie 2 cieni
na powiekę i namalowanie takich kwiatków to jest bardzo, bardzo banalna sprawa. Jak nie macie ręki do eyelinera, to tutaj też spokojnie dacie sobie radę. Także wypróbujcie koniecznie i dajcie mi znać, jak Wam poszło. Dzisiaj ciągnie mnie w te niebieskości. Zacznę sobie od cienia Mati. Widzę, że on jest mega mocno napigmentowany, więc polecam najpierw zrobić oko, a potem twarz. I zaczynam sobie budować zewnętrzny kącik. Czystym pędzelkiem rozcieram to sobie. Wezmę sobie, może rozetrę to odcieniem Elysium. Wracam do odcienia Mati i teraz nakładam sobie go w wewnętrznym kąciku i chcę sobie zrobić takie lekkie odcięcie tutaj, więc biorę kulkowy pędzelek i staram się wklepywać cień, żeby od razu stworzyć taką lekko graficzną formę. Widzicie? Prawie nawet nie ma nic do tutaj naprawiania i czyszczenia. Rozcieram sobie troszkę dalej. I tu mogę już sobie przejść do Elysium. Naciągam sobie lekko powiekę, żeby nie zrobiła mi się taka zeberka. Zobaczcie, bardzo intensywne są te niebieskości. Naprawdę niesamowicie uważam z nimi, w sensie bardzo niewiele nakładam i tak delikatnie nimi pracuję, bo są super nasycone i uważam, że to jest duży plus, bo mało jest takich niebieskości na rynku. Jak chcemy sobie taki niebieski walnąć ten makijaż, to nie mamy za bardzo wyboru zazwyczaj. Dobra, i teraz biorę sobie cień Odyssey, czyli ten najjaśniejszy niebieski, kolejny pędzelek i dalej sobie to rozcieram. Tutaj sobie dołożę trochę beżu, będzie mi łatwiej opanować te cienie. No i rozcieram tutaj dalej Odyseją, czyli tym jasnym niebieskim. Wracam sobie do pędzelków po poprzednich cieniach. Jak chcemy, żeby nasze cieniowanie było crunchy i bardzo intensywne, to warto stopniowo blendować, dokładać. I chciałam sobie jeszcze dodać troszeczkę Itaki, czyli tej mięty. I jeszcze sobie tutaj rozetrzę, to mi też tak fajnie przełamie ten kolor, że nie będzie tylko tak niebiesko, ale z dodatkiem tej mięty to myślę, że będzie to bardzo ładnie wyglądać. No, pięknie. Piękne kolory. I teraz wezmę sobie odcień Gaia, czyli tą błyszczącą miętę na środek powieki. Chociaż teraz sobie pomyślałam, że biel też by wyglądała znakomicie. To sprawdzę na drugim oku biel i zdecydujemy, co nam się bardziej podoba. No, idziemy w biel. Delikatnie doczyszczam sobie tą przestrzeń i uwaga, tutaj będziemy sobie nakładać błysk i użyjemy sobie Heliosa, tego żółtego, dla fajnego kontrastu. Nałożę sobie pędzelkiem na mokro i wchodzę tutaj w tą przestrzeń i lekko blenduję na zewnątrz. Właśnie takie fajne nam się zrobiło odcięcie, taki delikatny dodatek kolorystyczny. Ok, zróbmy sobie dolną powiekę, więc zaczynam od Mati, tego ciemnego niebieskiego i tutaj sobie łączę dolną powiekę z górną. No, ten może mi łzawić, także ostrzegam, że może tu być dziura. No dobra, tuszuję rzęsy i makijaż prezentuje się w ten sposób, tak jak mówiłam, tu mam lekkie łzawienie, więc na ten kącik nie patrzymy. Wykończyłam sobie tylko troszeczkę dokładniej tutaj, doczyściłam sobie, no i mamy skończony look. Uważam, że jest przepiękny, jest po prostu przepiękny. Kleczkowska byłaby ze mnie dumna. I dodałam sobie do tego troszkę piegów i resztę makijażu tak mocno stonowałam. Gdzieś mam taką bardzo stonowaną bluzę, stonowane usta i policzek też jest taki, wiecie, troszkę bardziej brązowawy niż różowy, żeby to oko było jeszcze bardziej takie elektryzujące. No i powiem Wam, że pięknie to wygląda. Dzisiaj polecimy sobie z Hadesem i jednym z tych ciemniejszych błysków. I ogólna koncepcja jest taka, żeby nie robić takiego cieniowania klasycznego, tylko takie dymki. Zaczynam sobie takim małym, spłaszczonym pędzelkiem. Będzie łatwo i wygodnie robić mi takie zaokrąglone kształty. No i sięgam po odcień Hades, czyli taki bardzo ciemny fiolet, taką śliwkę. I będę chciała sobie zrobić w zewnętrznym kąciku takie coś i w wewnętrznym. Także może zacznę sobie właśnie tutaj ten
Ten nie do końca mi pędzelek odpowiada, bo ma taki dziubeczek jakby na końcu. O, spróbuję takim do ust, to znaczy teoretycznie do ust, bo nie ma czegoś takiego, że wiecie, danym pędzelkiem tylko jedną rzecz możemy zrobić. Anyway, jadę sobie tutaj tak, potem może sobie tutaj tak troszkę skręcę. Taki dymek, jakbym chciała tutaj zrobić. Cieniuję sobie troszkę do środka. Tutaj sobie zacznę w ten sposób, żeby ominąć tą fałdkę opadającą powieki. Tak będzie chyba łatwiej mi po prostu narysować. I tutaj znowu do środka sobie lekko blenduję to. Trochę bardziej takie gałęzie mi z tego wychodzą, ale podoba mi się to. Łączę sobie jakieś takie kolejne linie, żeby to miało więcej, no właśnie jakiegoś takiego kształtu. Niestety potrzebuję lusterka bliżej, żeby dobrze widzieć. I teraz jakby poprawiam sobie niektóre linie na mokro, czyli moczę pędzelek w cieniu i lekko spryskuję mgiełką. Tam, gdzie chcę, żeby było troszeczkę ostrzej, troszkę bardziej wyrazić. Ogólnie fajnie, to jest takie troszkę takie zamglone i nie aż takie mocno zdefiniowane, nie takie ostre. No bo to właśnie wygląda jak taki dymek i mi się to bardzo podoba. Ale jak gdzieniegdzie te linie wzmocnimy, przyciemnimy, wyostrzymy, no to stworzy nam się taka fajna głębia, no nie? To drugie oko w ogóle zrobiłam niesymetrycznie, w sensie częściowo symetrycznie, bo starałam się, żeby też wyszły takim ciemnym tutaj punktem w tym kierunku. Też gdzieś mniej więcej tutaj się, tak wiecie, poszerzają i idą w tą stronę. I tutaj podobnie zaczynają tak i potem gdzieś się rozchodzą na zewnątrz, ale no nie są identyczne, nie są symetryczne. Te linie inaczej po prostu się rozchodzą i mi się to podoba. Chciałam celowo, żeby tak było. I teraz chciałabym dodać sobie troszeczkę odcienia Siren. Jest przepiękny ten kolor. I nie wiem, czy on się będzie dobrze aplikował na pędzelek, ale próbujemy. Może właśnie sobie troszkę na mokro go nałożę. I tak w niektóre przestrzenie, tam gdzie mam rozblendowany mocniej ten kolorek, tutaj w kącik, no na takiej ciemnej bazie to on bardzo ładnie się prezentuje. Jest taki pięknie głęboko niebieski. To będzie taki piękny cień do Smoky Eyes. Troszkę sobie rozcieram do środka. O i teraz fajnie, bo jest tak trochę fioletowo, trochę niebiesko, gdzieniegdzie. I bardzo mi się to podoba. Lecimy sobie dalej. Bardzo spoko się nakłada pędzelkiem. Of course, musi być dobry pędzelek do tego. Może tutaj gdzieś jeszcze wyżej. I na środek powieki dokładamy sobie jeszcze błysku i dzisiaj użyjemy sobie Calypso, ten piękny toper. Taki delikatnie lilowo-różowy. No i tutaj na środek powieki, tam gdzie nie mamy nic i możemy tak się wcisnąć tutaj na środek między te właśnie nasze korzenie, gałęzie czy inne dymki. Wiem, że to na razie wygląda trochę brudno, ale musicie mi uwierzyć, że jak się to wykończy, to będzie ładnie. Chyba jeszcze na przejście między tym a jasnym nałożę sobie trochę Poseidona, tak żeby wblendować ten kolor. Na łączenie po prostu tych dwóch kolorów, bo jakoś tak za mocno mi się odcinają, za duży jest kontrast między nimi. Ten jest bardzo jasny, ten jest bardzo ciemny, więc troszkę tego Poseidona tutaj powinno uratować sytuację. Tuszuję rzęsy i wykańczam make-up. I wykończony makijaż prezentuje się w ten sposób. Mówiłam, że będzie lepiej. Mówiłam. Nałożyłam też troszeczkę beżowego cienia. Tam, wiecie, gdzie tutaj chciałam sobie doczyścić okolice pod łukiem brwiowym, więc troszeczkę zwiększył się kontrast, wyczyściły się te fale i te dymki. I nałożyłam troszkę tego jasnego Calypso tutaj pod oko i przyciemniłam linię wodną. No i tak się prezentuje skończony look. Troszkę z charakterkiem i chociaż nie jestem wielką fanką takich fioletów na sobie, to ten make-up całkiem fajnie tutaj siadł. Oczywiście możecie zrobić taki make-up jakim kolorem tylko chcecie. To mogą być jakieś niebieskości, zielenie, inne cienie z tej palety, szarości, brązy, ale też jakieś delikatne, jaśniejsze rzeczy. Także spróbujcie i dajcie mi znać, jak Wam się podoba, a my przechodzimy do ostatniego makijażu. I lecimy z ostatnim makijażem i na ostatni makijaż nie mam planu. Czasami sobie zostawiam taką małą przestrzeń, żeby po prostu sobie poimprowizować. I jak widzicie, mam już makijaż na sobie, więc no, możemy sobie od razu przejść do oka. I nie ukrywam, że ciągnie mnie najbardziej w kierunku tych dwóch kolorów, bo to są po prostu moje ulubione. I tak się zastanawiam, co... Jeszcze tak nie wiem na 100%, mniej więcej wiem. I chyba zacznę sobie tymi szarościami. To może zaczniemy od Olympusa, tej ciemnej szarości.
i buduję sobie nią zewnętrzny kącik. Teraz trochę Nostos, czyli tego jaśniejszego, żeby rozblendować sobie tutaj. O, troszkę za wysoko. I tak mnie ciągnie, żeby jeszcze zaznaczyć sobie tutaj tą linię między oczami a nosem. Teraz może wezmę sobie trochę Itaki miętowego i rozcieram sobie dalej. I robię to samo w zewnętrznym kąciku. Czyli kontynuuję blendowanie tą miętą. Na tej szarości ta mięta się zrobiła taka błękitna wręcz. To jest mega, mega ciekawe, jak się łączy kolory, że powstają z tego zupełnie inne i to jest fascynujące dla mnie zawsze. Dobra, wracam sobie do Olympusa, czyli ciemnej szarości, żeby jeszcze raz sobie tutaj wzmocnić ten kącik i przywrócić tą szarość, która zniknęła pod jaśniejszymi kolorami. Może minimalnie jeszcze tutaj sobie dołożę, ale resztką, którą mam na pędzlu. I myślę, aby dołożyć sobie teraz Elion, naszą piękną, błyszczącą oliwkę na całą powiekę. Co nam z tego wychodzi? Myślę, że coś wychodzi, co? Całkiem fajnie to wygląda. Wezmę sobie mniejszy pędzelek i jeszcze pogłębię delikatnie zewnętrzny kącik Hadesem, żeby też przełamać właśnie ten kolor, żeby on nie był tylko taki właśnie szary. Mi się wydaje, że w ogóle jakbym to poblendowała sobie fioletem, to fiolet z taką oliwką super by wyglądał. Mogłam to zrobić od początku, zamiast tej szarości. Też by było fajnie. Ale jak sobie tutaj pogłębię ten kącik fioletem, to też już coś już się wydarzy, nie? Ten sam kolor nakładam na skośny teraz pędzelek, żeby poprowadzić go wzdłuż linii rzęs i troszkę też zaznaczyć wewnętrzny kącik, niekoniecznie tutaj wyciągając dzióbek, ale chociaż zaznaczając linię wodną. Mam poczucie, że ta linia jest taka nijaka trochę, że ani to cieniowanie, ani to brud, więc resztką właśnie tego Hadesa tutaj sobie jeszcze wzmocnię tą linię. I trochę więcej Itaki. I jeszcze raz Hades. Trochę wzmacniam, a trochę blenduję, wiecie, tak troszkę tego, troszkę tamtego, nie? Wiecie, nie? Ładnie. Dokładam sobie ten Elion teraz tutaj jakby wzdłuż tej krawędzi, którą stworzyliśmy, ale ciągnie mnie, żeby właśnie sięgnąć sobie jeszcze po tą Afrodytkę. Może właśnie tutaj bym sobie chciała tą Afrodytkę nałożyć i trochę się boję, że zepsuję, a trochę chcę spróbować. Bo wiecie, co jest w makijażu najpiękniejsze? Że zawsze można to zmyć. Więc biorę Afrodytę i nakładam ją w kącik. Coś czuję tutaj, że to jest spoko, a tak jeszcze muszę po prostu chyba wykończyć make-up, więc zajmę się dolną powieką. To zacznę sobie może od Itaki miętowej. Mam już taką stertę pędzli do umycia. Nie lubię. I nakładam na dolną powiekę. Teraz Hades do wzmocnienia. I tutaj czuję, że ta błyszcząca zieleń będzie fajnie wyglądać, więc od wewnętrznego kącika na zewnątrz dokładam. Ale chyba zrobię jednak jedną małą poprawkę, mianowicie usunę tą linię, którą sobie tutaj tworzyłam, bo w to miejsce wejdzie sobie ten róż fajnie, a tak to jest moim zdaniem już za bardzo bałagan, już za dużo. Gdyby tutaj był jakiś jasny cień, na przykład matowy, czy jakiś pastel, czy coś, to spoko. Ale że ten róż, on też nie jest jakiś bardzo jasny, to wydaje mi się, że on tutaj mi zaburza koncepcję. Tak to czasami bywa w makijażu, że coś nie wyjdzie, czasami to, co sobie wyobrazimy w głowie albo zaimprowizujemy, po prostu okazuje się na żywo nie do końca, więc nie ma w tym nic złego, żeby czasem coś nie wyszło. No i tutaj sobie dokładam właśnie więcej tego różu i sobie go ładnie rozetrę i on mi tak stworzy takie, wiecie, takie coś. No, teraz mi się podoba. Teraz będzie perfekto. Nawet tak sobie tutaj... Jest! O, ależ mi się to podoba. Oki, wykańczam makijaż. Oki, i jestem gotowa i powiem Wam, że niespodziewanie ten look niezwykle mi się podoba. Troszkę zaimprowizowany, ale opłacało się połączyć swoje ulubione kolory, bo moim zdaniem wygląda to po prostu znakomicie. Czuję się świetnie i bardzo, bardzo podobają mi się te błyski razem obok siebie, bo są takie troszkę
nieoczywiste, ale fajnie wyglądają. Bardzo mi się to podoba. Także to był już ostatni makijaż. Możemy sobie przejść do krótkiego podsumowania tego, jak pracowało mi się tą paletą. To jest tak naprawdę moja pierwsza paleta Nomad z matowymi cieniami, bo niedawno kupiłam sobie ich paletkę i same błyski i błyski bardzo mi się podobały, ale pierwszy raz używałam ich matów. No i to, co mogę na ich temat powiedzieć, to to, że one są bardzo intensywne, mocno nasycone, mocno napigmentowane, bardzo takie miękkie i kremowe, więc fajnie się buduje, fajnie się pracuje tymi cieniami, jeżeli chcemy mieć taki, wiecie, naprawdę intensywny make-up. Oczywiście da się wziąć odrobinkę i tylko delikatnie sobie tam, wiecie, rozproszyć cień, ale to na pewno będzie fajna propozycja dla osób, które lubią naprawdę intensywne kolory i intensywne makijaże. Podczas aplikacji nawet tutaj widzę, że są takie okruszki, pyłeczki. Podczas nawet delikatnego dotykania tych cieni pędzelkiem widzimy, że są takie okruszki, co znaczy, że cienie są lekko sprasowane i mają właśnie nasycony bardzo ten pigment. Nie mówię o tym jako o wadzie, tylko o cesze danego cienia. Mi się pracowało fantastycznie, natomiast trzeba pamiętać, że na przykład przy tych niebieskościach lepiej sobie najpierw zrobić oko, a potem twarz, no bo coś tam może nam się delikatnie osypać. Mi się osypywało głównie chyba jak robiłam, wiecie, jakimiś mniejszymi narzędziami, coś tam to potrafiło się delikatnie osypać. Dla mnie jest to jakby normalna rzecz, poza tym no pracowało się świetnie, bo są naprawdę bardzo intensywne te kolory i fajnie się je budowało i fajnie się nimi pracowało, no bo właśnie mają taką fajną kremowość w sobie. No jeśli chodzi o błyski, no to ja uwielbiam, jestem zachwycona. Te formuły są różne, ale większość z nich tak raczej cienko leży. To nie jest taka typowo ślisko-silikonowa formuła, ale też nie jest taka gruba, tłusta, gęsta, taka masełkowa. To jest coś pomiędzy, że nie są ani mega tłuste i ciężkie, ani nie są takie typowo, wiecie, śliskie i takie przezroczyste w dotyku. Ten był taki śliski, ten był śliski, a ten ciutkę bardziej płateczkowy, no bo on ma, wiecie, to jest taka prawie że folia, ale są do pracy bardzo przyjemne, takie dosyć lekkie, drobinkowe, robią ładną taflę. No dla mnie, mi pracowało się bardzo fajnie, ale to wszystko zależy od tego po prostu, jakie Wy lubicie formuły i cienie, dlatego staram się bardziej opowiedzieć Wam o tym, jakie mają cechy te konkretne cienie, niż o tym, czy kupujcie, czy nie kupujcie, bo to jest tak indywidualne. Jeden będzie marudził, że jest za intensywne, inny będzie marudził, że się sypie, jeszcze inny będzie marudził, że jest za delikatne, tak? Więc ja nie oceniam, po prostu mówię Wam, jak jest. Mi się pracowało osobiście bardzo fajnie, bardzo ładnie się, wiecie, tutaj głębie tworzy tą paletą i tak dalej. No ma piękną kompozycję kolorystyczną, uwielbiam te kolorowe błyski, także ja jestem bardzo zadowolona z tej palety. Dajcie mi znać, jak Wam się podoba, co myślicie o tej historii takiej greckiej. No i dajcie znać oczywiście, który z tych makijaży podobał się Wam najbardziej, bo to były mega różne propozycje i kolorowe, i bardziej neutralne, i troszkę takie odjechane, artystyczne, i troszkę takie troszkę bezpieczniejsze, także czekam na Wasz feedback i jeżeli macie ochotę oglądać kolejny odcinek, to zachęcam do subskrypcji, podbicia odcinka i mam już jedną paletę w kolejce, także potrzebuję od Was wsparcia i lecimy dalej z tematem. Dzięki serdeczne za oglądanie dzisiejszego odcinka, widzimy się w następnym. Trzymajcie się, do następnego. Pa, pa.